Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego w dobie wszechobecnej cyfryzacji wybór metody druku cyfrowej czy analogowej wciąż pozostaje tak istotny? Odpowiedź jest prosta. Każda z nich posiada unikalne zalety i wady, które mogą znacząco wpłynąć na finalny efekt i spełnienie naszych oczekiwań. Tu Przemek z Dertusz i dzisiaj poznamy podstawowe różnice między tymi technikami druku, aby móc świadomie decydować o wyborze. Wezmę pod uwagę kluczowe czynniki takie jak koszt, jakość i czas produkcji. Która metoda okaże się lepsza w przypadku druku ulotek, a która z nich otwiera szerokie możliwości personalizacji. Zapraszam do oglądania. Czym jest druk cyfrowy? To nowoczesna metoda, która pozwala na bezpośrednią transmisję obrazu z komputera na materiał drukowany, bez konieczności stosowania matryc. Główną zaletą druku cyfrowego jest jego niesamowita elastyczność. Macie ochotę zmienić tekst lub obraz na ostatnią chwilę? Żaden problem. Druk cyfrowy pozwala na łatwą modyfikację i personalizację, nawet w przypadku pojedynczych kopii. To idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy potrzebują małych nakładów lub pragną, aby każdy wydruk był unikatowy, jak na przykład personalizowane zaproszenia czy materiały reklamowe. Warto również podkreślić ekologiczny aspekt druku cyfrowego. W przeciwieństwie do tradycyjnych metod generuje on mniej odpadów i zużywa mniej chemikaliów. To ważny argument dla osób, które dbają nie tylko o estetykę i funkcjonalność, ale także o wpływ swoich wyborów na środowisko. Druk analogowy, znany również jako druk tradycyjny, to fascynujący świat rzemiosła, gdzie każdy detal ma znaczenie. Obejmuje on metody takie jak offset, flexografia, typografia, sitodruk i techniki kombinowane. W przeciwieństwie do druku cyfrowego, proces ten opiera się na bezpośrednim kontakcie matrycy z materiałem drukowanym, co przypomina odbijanie wzoru z pieczątki. To właśnie z tego powodu druk analogowy wymaga przygotowania specjalnej formy drukowej dla każdego pojedynczego zadania. Choć może to wydawać się czasochłonne i mniej ekonomiczne przy małych nakładach, to w wielu przypadkach właśnie ta metoda zapewnia niesamowitą jakość, głębię kolorów i wyjątkowe efekty wizualne, których nie da się uzyskać w druku cyfrowym. Delikatne tekstury, perłowy blask, trójwymiarowe tłoczenia, te detale nadają wydrukom wyjątkowy charakter i sprawiają, że stają się czymś więcej niż zwykłą kartką papieru. Zrozumienie różnic i podobieństw między drukiem cyfrowym a analogowym wydaje się być niezbędne, jeśli zależy nam na konkretach. Obydwie techniki mają swoje zalety, ale również ograniczenia, które mogą znacząco wpłynąć na wynik końcowy projektu. Zacznijmy od szybkości druku. W tej kategorii bezapelacyjnym zwycięzcą jest druk cyfrowy. Możliwość drukowania na żądanie i brak konieczności przygotowania specjalnych matryc czynią go idealną opcją dla krótkich serii i projektów, które wymagają szybkich zmian. Natomiast druk analogowy ze względu na dłuższy czas przygotowania lepiej sprawdza się w przypadku dużych nakładów. W ten sposób czas ten rozkłada się na większą liczbę wydruków, a jednostkowy koszt maleje. Przejdźmy może teraz do jakości druku. Chociaż druk cyfrowy poczynił ogromne postępy i oferuje wysoką jakość, w niektórych zastosowaniach druk analogowy może nadal mieć przewagę. Tradycyjna metoda zapewnia głębię, detale i wyjątkową jakość. Wydruki są bardziej wyraziste i żywe, zwłaszcza w przypadku dużych formatów lub specjalnych rodzajów papieru. Drukowane obrazy niczym cyfrowa muzyka w wysokiej jakości mogą nie zawsze dorównać analogowemu odpowiednikowi w kwestii niuansów, ale zapewniają dobrą spójność. Na koniec koszty druku. Nowoczesny druk cyfrowy to ekonomiczne rozwiązanie, szczególnie przy mniejszych nakładach, gdzie każda strona kosztuje mniej więcej tyle samo. To czyni go wyjątkowo elastycznym i dostępnym sposobem. Nie wymaga też dużych inwestycji wstępnych, co czyni go przyjaznym dla małych projektów i firm. Wydruki analogowe, mimo wyższych kosztów początkowych związanych z przygotowaniem matryc i form, stają się bardziej opłacalne przy dużych nakładach, gdzie koszt na jednostkę może znacząco spaść. Warto jednak zaznaczyć, że wyższe koszty druku analogowego mogą być również związane z koniecznością posiadania specjalistycznych umiejętności. Tradycyjny druk wymaga dbałości o szczegóły i ciągłej kontroli jakości, aby mieć pewność, że finalny wydruk spełni oczekiwania klienta. Podsumowując, wybór między drukiem cyfrowym a analogowym zależy od indywidualnych potrzeb celów projektu.
Druk cyfrowy błyszczy szybkością, elastycznością i ekonomicznością przy małych nakładach, podczas gdy druk analogowy oferuje niezrównaną jakość, głębię kolorów i wyjątkowe efekty wizualne, szczególnie w przypadku dużych formatów i specjalnych rodzajów papieru. Zatem, którą technikę wybrać? Odpowiedź brzmi: to zależy. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, który rodzaj druku jest lepszy. Jak w życiu, każda z tych metod ma swoje momenty, w których błyszczy najjaśniej. To od nas tak naprawdę zależy, którą metodę wybierzemy, aby uzyskać satysfakcjonujący nas efekt. Najważniejsze jest, aby rozumieć mocne i słabe strony obu metod, co pozwoli na świadomy wybór najlepszej opcji dla konkretnego zadania. Na dzisiaj to by było na tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć!